Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, ministra spraw zagranicznych, prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich na rozprawie w dniach 13 lipca, 31 sierpnia, 22 i 30 września oraz 7 października 2021 wniosku prezesa Rady Ministrów o zbadanie zgodności artykułu 1, akapit 1 i 2 w związku z artykułem 4 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej, rozumianego w ten sposób, że uprawnia lub zobowiązuje organ stosujący prawo do odstąpienia od stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub nakazuje stosować przepisy prawa w sposób niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 8 ustęp 1 w związku z artykułem 8 ustęp 2, artykułem 90 ustęp 1 i artykułem 91 ustęp 2 oraz artykułem 178 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykułu 19 ustęp 1 akapit 2 w związku z artykułem 4 ustęp 3 traktatu powołanego w punkcie 1, rozumianego w ten sposób, że ze względu na zapewnienie skutecznej ochrony prawnej organ stosujący prawo jest uprawniony lub zobowiązany stosować przepisy prawa w sposób niezgodny z Konstytucją, w tym stosować przepis, który na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego utracił moc obowiązującą, jako niezgodny z ustawą zasadniczą, z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 8 ustęp 1 w związku z artykułem 8 ustęp 2 i artykułem 91 ustęp 2, artykułem 90 ustęp 1, artykułem 178 ustęp 1 oraz artykułem 190 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, artykułu 19 ustęp 1 akapit 2 w związku z artykułem 2 Traktatu powołanego w punkcie 1, rozumianego jako uprawniający sąd do przeprowadzenia kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kontroli uchwały Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowanie sędziego z artykułem 8 ustęp 1 w związku z artykułem 8 ustęp 2, artykułem 90 ustęp 1 i artykułem 91 ustęp 2, artykułem 144 ustęp 3 punkt 17 oraz artykułem 186 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeka. Punkt 1. Artykuł 1, akapit 1 i 2 w związku z artykułem 4 ustęp 3 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim Unia Europejska ustanowiona przez równe i suwerenne państwa, tworząca coraz ściślejszy związek między narodami Europy, których integracja odbywająca się na podstawie prawa unijnego oraz poprzez jego wykładnię dokonywaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej osiąga nowy etap, w którym organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach. Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym pierwszeństwo obowiązywania i stosowania. Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne. Jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 8 i artykułem 90 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Artykuł 19 ustęp 1 akapit 2 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii przyznaje sądom krajowym, sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu kompetencje do pomijania w procesie orzekania przepisów Konstytucji, jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 7, artykułem 8 ustęp 1, artykułem 90 ustęp 1 i artykułem 178 ustęp 1 Konstytucji. Orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez Sejm lub uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją
jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 7 i artykułem 8 ustęp 1, artykułem 90 ustęp 1, artykułem 178 ustęp 1 i artykułem 190 ustęp 1 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 19 ustęp 1, akapit 2 i artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii oraz zapewnienia niezawisłości sędziowskiej przyznają sądom krajowym, sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu kompetencje do kontroli legalności procedury powołania sędziego, w tym badania zgodności z prawem, aktu powołania sędziego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z artykułem 2, artykułem 8 ustęp 1, artykułem 90 ustęp 1 i artykułem 179 w związku z artykułem 144 ustęp 3 punkt 17 Konstytucji. Kontroli legalności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierającej wniosek do prezydenta o powołanie sędziego są niezgodne z artykułem 2, artykułem 8 ustęp 1, artykułem 90 ustęp 1 i artykułem 186 ustęp 1 Konstytucji. Stwierdzania przez Sąd Krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na urząd sędziowski zgodnie z artykułem 179 Konstytucji są niezgodne z artykułem 2, artykułem 8 ustęp 1, artykułem 90 ustęp 1 i artykułem 179 w związku z artykułem 144 ustęp 3 punkt 17 Konstytucji. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów. Pod wyrokiem znajdują się właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak. Proszę usiąść. Ustne motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański. Bardzo proszę, panie sędzio. Bardzo dziękuję. Wniosek pana prezesa Rady Ministrów dotyczy relacji pomiędzy przepisami traktatowymi a zasadą nadrzędności polskiej konstytucji, czyli w istocie dotyczy polskiej suwerenności. Wskazanie przez pana premiera artykułu 1, akapit 1 i 2 traktatu w związku z artykułem 4 ustęp 3 traktatu sprowadza problem konstytucyjny przedstawiony przez wnioskodawcę do określenia konstytucyjnych granic, cytuję, coraz ściślejszego związku między narodami Europy, o którym to związku mowa w artykule 1, akapit 2 traktatu. Wiąże się to oczywiście z lojalnym czy też szczerym zapewnieniem wykonywania zobowiązań traktatowych, o czym z kolei mowa w artykule 4 ustęp 3 traktatu. Tyle, że na tak zwanym, znowu cytuję, nowym etapie europejskiej integracji. Punktem wyjścia do swoich rozważań w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny w tym składzie przyjął czy uczynił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 roku, również w pełnym składzie, pod przewodnictwem pana profesora Marka Safiana, sygnatura akt K18/04, kiedy to Trybunał stanął na stanowisku, iż przekroczeniem granicy integracji, czyli owego ścisłego związku, byłoby przekazanie kompetencji państwa w takim zakresie, który powodowałby, że Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne. Wyrażając takie stanowisko w roku 2005 w orzeczeniu kontrolującym konstytucyjność traktatu akcesyjnego, Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że to orzeczenie pozostaje zbieżne co do zasady ze stanowiskiem Federalnego Sądu Konstytucyjnego Niemiec oraz Sądu Najwyższego Królestwa Danii.
Trybunał w obecnym tu składzie to stwierdzenie akceptuje, przyjmuje za własne i czyni punktem wyjścia do dalszych rozważań. Nadaje też temu poglądowi postać normatywną w punkcie 1 sentencji wyroku, co też Państwo przed chwilą usłyszeli. Trybunał jednak rozpoczął badanie wniosku pana premiera od stwierdzenia własnej kognicji, czyli własnej właściwości do rozpoznawania sprawy, bo ta była również przedmiotem sporu. W tym zakresie Trybunał jednoznacznie stwierdza, że jego ustawowym uprawnieniem, zadaniem i obowiązkiem jest orzekanie w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, co wynika z artykułu 188 punkt 1 Konstytucji. Niewątpliwie zgodność umów międzynarodowych z Konstytucją obejmuje również traktaty europejskie. Zresztą przyjęcie, że Trybunał właściwy jest do oceny traktatów z Konstytucją, miało już miejsce w przeszłości w wyrokach Trybunału, w szczególności K18/04, co już było tutaj powoływane, K32/09, jak również w innych wyrokach, między innymi K37/05, SK45/09, czy wreszcie ostatnio w wyroku P7/20. Natomiast w wyroku U2/20 Trybunał badał odwrotnie zgodność norm prawa polskiego z normą traktatową, notabene również z artykułem 4 ustęp 3 traktatu. Badając zgodność norm traktatowych z Konstytucją, czy to norm wynikających bezpośrednio z traktatów, czy to norm w znaczeniu nadawanym przez wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał żadną miarą nie dokonuje samodzielnej wykładni prawa unijnego. Trybunał szanuje wyłączną właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Proces myślowy Polskiego Trybunału Konstytucyjnego podlega wyłącznie na ustaleniu treści tych norm oraz sprawdzeniu ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał nie znalazł podstaw, aby występować w tej sprawie z pytaniem do TSUE. Pytanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zgodność norm z polską konstytucją Trybunał uznaje za bezprzedmiotowe i zbędne. Wyłączną właściwością Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostaje wykładnia prawa unijnego, zaś Trybunał Konstytucyjny jest sądem ostatniego słowa w przedmiocie zgodności wszelkich norm, w tym norm unijnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wszak na marginesie tych stwierdzeń pozostaje wynikająca z przebiegu rozprawy poprzedniej z 30 września oczywista wątpliwość, w jakim zakresie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostaje niezawisłym sądem w rozumieniu polskich standardów konstytucyjnych, w szczególności tych dotyczących powołania organów władzy, powołania sędziów przez organy władzy wykonawczej, czy też nieograniczonej ilości kadencji sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnieć warto w tym miejscu krótko, że polska konstytucja w artykule 179 przewiduje powoływanie sędziów na czas nieoznaczony, zaś w artykule 180 ustęp 1 zapewnia nieusuwalność sędziów. Natomiast sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogą być powoływani w oparciu o artykuł 194 ustęp 1 Konstytucji tylko na jedną 9-letnią kadencję. Taka właśnie konstrukcja prawna zapewnia, że sędziowie polscy po nominacji sędziowskiej nie muszą zabiegać o względy władz wykonawczych celem ewentualnego uzyskania ponownej nominacji. Przechodząc ad meritum, Trybunał stwierdza, że fundamentalne znaczenie dla dzisiejszego orzeczenia ma odpowiedź na pierwsze pytanie dotyczące artykułu 1 akapitu 1 i 2 traktatu. Istota tego przepisu sprowadza się do tego, że suwerenne państwa członkowskie, przekazując Unii Europejskiej kompetencje dla realizacji wspólnych celów, godzą się, aby prawo tworzone przez Unię Europejską działało bezpośrednio w państwach członkowskich, czyniąc w ten sposób wyłom
w dotychczasowym rozumieniu suwerenności prawnej państw. Żadne z państw członkowskich nie wykonuje zatem absolutnie suwerennie swoich praw, gdyż wykonanie suwerennych praw przez każde państwo członkowskie musi być w pewnym sensie ograniczone o zakres kompetencji przekazanych na rzecz Unii Europejskiej. Wszelako trzeba podkreślić, że Unia Europejska jako powiernik tych kompetencji musi je wykonywać z poszanowaniem tożsamości narodowej i konstytucyjnej państw członkowskich, a także w ramach zasad proporcjonalności i subsydiarności, co wynika wprost z artykułu 4 ustęp 2 oraz artykułu 5 ustęp 1 traktatu. Biorąc to wszystko pod uwagę, odnośnie artykułu 1 akapit 1 i 2 traktatu, mówiącego o, znowu cytuję, nowym etapie coraz ściślejszego związku między narodami Europy, Trybunał Konstytucyjny jasno i wyraźnie stwierdza, że dopóki organy Unii Europejskiej działają w ramach kompetencji przekazanych, dopóki ten nowy, coraz ściślejszy etap współpracy nie skutkuje pozbawieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jej nadrzędności, to znaczy pierwszeństwa i obowiązywania, i stosowania przed wszystkimi innymi normami w przestrzeni prawnej, Polska zachowuje funkcję państwa suwerennego i demokratycznego. Z tego stwierdzenia wyraźnie również wynika, że jeśli ten nowy etap coraz ściślejszej współpracy sięga takiego stanu, w którym normy europejskie, zwłaszcza wyprowadzane z wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sytuować się będą poza granicami kompetencji przekazanych oraz ponad Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, powodując w ten sposób utratę suwerenności Rzeczypospolitej, to taki etap owego coraz ściślejszego związku jest już niezgodny z polską konstytucją. Zakres kompetencji przekazanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej jest zasadniczo uregulowany w traktatach, zwłaszcza w artykule 3 ustęp 1, artykułem 4 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wśród tych kompetencji nie ma organizacji ani ustroju sądownictwa. Organizacja czy też ustrój organów państwa, w tym sądów, nie należą do kompetencji w niektórych sprawach, o których mowa w artykule 90 ustęp 1 Konstytucji. Nie ma też wątpliwości, że państwa członkowskie jako suwerenne strony traktatów, określając granice kompetencji przekazywanych Unii, nie upoważniły organów Unii ani do domniemania kompetencji, ani też do wyprowadzania nowych kompetencji z kompetencji już istniejących. Rozgraniczenie pomiędzy obszarem kompetencji przekazanych a obszarem kompetencji pozostających w wyłącznej dyspozycji państw członkowskich jest istotne także dla określenia granic działania tzw. zasady pierwszeństwa unijnego prawa. Jest oczywiste, że prawo to może działać w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie artykułu 91 Konstytucji, a nie na podstawie case law, bezpośrednio i z pierwszeństwem przed ustawami, jedynie w ramach kompetencji przekazanych, co też stwierdzał kilkukrotnie Trybunał również w orzeczeniach K18/04, K32/09 czy ostatnio P7/20. Z kolei dopuszczenie do takiego stanu rzeczy, że jakakolwiek organizacja międzynarodowa, w tym Unia Europejska i jej organy, tworzyłaby normy, których adresatem byłaby Rzeczpospolita Polska poza obszarem kompetencji przekazanych oraz nadawanie tym normom walorów bezpośredniości pierwszeństwa, nie tylko przed ustawami krajowymi, ale również przed konstytucją, oznacza utratę suwerenności. Trybunał kategorycznie stwierdza, że żaden organ Rzeczpospolitej Polskiej na taki stan rzeczy, na taki efekt przyzwolić nie może. Stanowisku takiemu nie przeczy w żaden sposób treść artykułu 9 Konstytucji. Artykuł ten stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją
prawa międzynarodowego. Przedmiotem przestrzegania jest zatem prawo wiążące, czyli takie, które w odniesieniu do Unii Europejskiej stanowione jest w granicach kompetencji przekazanych w traktatach oraz w granicach poszanowania tożsamości konstytucyjnej i podstawowych funkcji państwa, a także w granicach zasad proporcjonalności i subsydiarności, o czym mówiłem już wcześniej. Natomiast przepisy tworzone poza tymi granicami nie są dla Rzeczpospolitej Polskiej wiążącym ją prawem międzynarodowym, o którym mowa w artykule 9 Konstytucji. Istotną linią wyznaczającą granicę zgodności procesu integracji europejskiej z Konstytucją jest również legitymacja demokratyczna organów Unii Europejskiej, na co trafnie zwraca uwagę cytowany już wyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 2005 roku. Ta demokratyczna legitymacja organów Unii Europejskiej do stanowienia norm obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej istnieje bowiem tylko w takim zakresie, w jakim polski suweren, to znaczy naród, wyraża na to zgodę. Trzeba pamiętać co do zasady, że obywatele polscy, podobnie zresztą jak obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, na powołanie organów wykonawczych Unii Europejskiej oraz sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zasadniczo wpływu nie mają. Zgodnie z artykułem 87 ustęp 1 Konstytucji system źródeł prawa Rzeczpospolitej Polskiej wykazuje budowę hierarchiczną. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie, takie jak traktat ustanawiający Unię Europejską, znajdują się w tej hierarchii poniżej Konstytucji, która jest najwyższym prawem w polskim systemie źródeł prawa, stanowiąc część polskiego systemu źródeł prawa od momentu ratyfikacji i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Umowa międzynarodowa musi pozostawać w zgodzie z Konstytucją. Zatem traktat o Unii Europejskiej, jak każda umowa międzynarodowa ratyfikowana za zgodą wyrażoną w ustawie, stał się częścią polskiego systemu prawnego z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i wskutek jego ratyfikacji. W hierarchii źródeł prawa traktat o Unii Europejskiej znajduje się jednak w polskim systemie prawnej poniżej Konstytucji, tak jak każda ratyfikowana umowa międzynarodowa i jak każda część polskiego systemu prawnego musi być zgodny, mowa o traktacie, z Konstytucją. Drugi i trzeci punkt sentencji wyroku odnoszą się do artykułu 19 ustęp 1, akapit 2 traktatu, który stanowi, że państwa członkowskie zobowiązują się zapewnić skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii. Z tak to sformułowanego przepisu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywodzi swoją kompetencję do orzekania w przedmiocie ustroju polskich sądów. Na potwierdzenie takiej wykładni w swoim wniosku pan prezes Rady Ministrów wskazuje we wniosku na różne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, m.in. C619/18, C192/18, C585/18, C624/18, C625/18 i tak dalej. Dodatkowo pan premier wskazuje również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 maja o sygnaturze 2GOK 2/18. To wszystko na potwierdzenie, że taka wykładnia rzeczywiście istnieje i na potwierdzenie treści tej wykładni artykułu 19 dokonywanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trzeba więc poczynić parę uwag na temat znaczenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poglądy na ten temat oczywiście są w doktrynie podzielone. Niewątpliwie jednak wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie są w traktatach wymieniane jako źródło unijnego prawa. Trybunał stwierdza, że wypowiedzi orzecznicze Trybunału Luksemburskiego mają postać hybrydową, po części prawa kontynentalnego, po części zaś anglosaskiego common law.
Formułowane natomiast są w taki sposób, że nadają normom traktatowym określone znaczenie, również w postaci wypowiedzi o charakterze powinnościowym, czyli mówiącym o nakazach i zakazach. W takim znaczeniu są też przez adresatów wykonywane, czego przykładem jest choćby cytowane orzecznictwo polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, ostatnio także Sądu Najwyższego. I w takim też znaczeniu te normy podlegają ocenie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie ich zgodności z konstytucją. Konkretnie normy traktatowe w znaczeniu nadanym przez Trybunał Luksemburski, które w tym postępowaniu są poddane trybunalskiej kontroli, czyli artykuł 19 ustęp 1 akapit 2 traktatu, dotyczy wprost ustroju sądów Rzeczpospolitej Polskiej, a więc materii, która przede wszystkim nie jest kompetencją mogącą podlegać przekazaniu w trybie artykułu 90 ustęp 1 Konstytucji, gdyż należy do polskiej tożsamości konstytucyjnej, na co Trybunał zwracał już uwagę w poprzednio cytowanych orzeczeniach. Artykuł 19 ustęp 1 traktatu, z którego TSUE wywodzi swoją kompetencję do orzekania w przedmiocie ustroju polskich sądów, stanowi w istocie zobowiązanie państw członkowskich, które nie jest tożsame z przeniesieniem kompetencji w tym zakresie na organy Unii Europejskiej, w szczególności na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Traktatowe zobowiązanie państwa członkowskiego nie jest równoznaczne z zakresem kompetencji organów, instytucji, jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej. Wywodzenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do kontroli organizacji i ustroju wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim, a z artykułu 19 ustęp 1 akapit 2 traktatu jest niczym innym niż kreowanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nowych kompetencji. Wskazywany przez pana premiera artykuł 2 traktatu formułuje katalog wartości, na jakich opiera się Unia, i także nie stanowi źródła kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do orzekania w przedmiocie ustroju polskich sądów. Wartości wymienione w artykule 2 mają znaczenie aksjologiczne, nie są zasadami prawnymi. Ustrój sądownictwa w krajach członkowskich w ogóle nie należy do wspólnej tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich, które stosują różne sposoby powoływania sędziów. Zasada prawa, o której mowa w artykule 2, rule of law, w polskim tłumaczeniu zasada państwa prawa, nie określa sposobu powoływania sędziów, lecz raczej wymóg ich niezawisłości, niezależności lub bezstronności. Jednak niezawisłość nie jest nierozerwalnie związana ze sposobem powołania sędziego i nie może być badana ex ante i in gremio, czyli zanim nastąpi akt powołania na stanowisko sędziego i jednakowo wobec wszystkich sędziów. Niezawisłość sędziego związana jest z konkretną sprawą, w której sędzia orzeka. Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno obecna, jak i poprzednie, formułowały i formułują ramy gwarancji prawnej dla sędziowskiej niezawisłości. Te konstytucyjne standardy nie mogą być zastępowane wskazówkami wykładniczymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to na bardzo dużym poziomie ogólności. Wykładnia polskiej konstytucji dokonywana przez Trybunał Konstytucyjny, a także wykładnia artykułu 2 i artykułu 19 ustęp 1 akapit 2 traktatu, dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinna skutkować tożsamymi konkluzjami. Polska konstytucja przewiduje bowiem w artykule 2, artykule 45, artykule 78 i artykule 176 ustęp 1 zdecydowanie wyższy standard ochrony prawa do bezstronnego i niezależnego sądu niż przepisy prawa europejskiego, w tym artykuł 47 Karty Praw Podstawowych, czy też artykuł 6 ustęp 1, artykuł 13 ustęp 1 Europejskiej Karty Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Istnieje zatem, szczególnie w tym przedmiocie,
pole do szczerej i wzajemnej współpracy pomiędzy Polską a Unią Europejską, szczerego dialogu pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W nauce prawa, w oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, formułuje się niekiedy tezę, dość często powtarzaną również na tej sali, iż w przypadku stwierdzenia nieusuwalnej kolizji między prawem Unii Europejskiej a polską konstytucją możliwa jest taka klasyczna triada zachowań. Nie będę jej powtarzał, bo jest ona znana. Jednak twierdzenie takie można było uznać za dopuszczalne w retoryce akademickiej, natomiast w praktyce to twierdzenie nie jest trafne. Przede wszystkim kolizja nieusuwalna występuje bardzo rzadko, jeżeli w ogóle występuje poza teorią prawa. Oczywistym zatem jest, że w przypadku kolizji norm stanowionych przez ludzi jedynym wyjściem jest wzajemny, szczery dialog, co wynika i z zasady lojalności, i z europejskiej kultury. Trybunał zajmuje w polskim, to już końcowe uwagi, Trybunał zajmuje w polskim systemie naczelnych organów władzy publicznej rolę szczególną. Stojąc na straży konstytucji, aktu prawnego fundującego polski system normatywny, stoi również na straży rudymentów bezpieczeństwa i porządku prawnego, a przez to w istocie na straży suwerenności państwa polskiego. Według ugruntowanego stanowiska Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego orzecznictwo nie tylko rozwija, ale i współtworzy porządek prawny Unii Europejskiej, a w konsekwencji również państw członkowskich Unii, w tym Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ wszelkie prawo Unii Europejskiej, jako hierarchiczne podległe Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, objęte jest kognicją Trybunału, należy skonstatować, że nie tylko akty normatywne w rozumieniu określonym w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale również samo to orzecznictwo, jako część porządku normatywnego Unii Europejskiej, może podlegać z punktu widzenia zgodności z najwyższym aktem prawa w Polsce, konstytucją, ocenie Trybunału. Dotychczas Trybunał w duchu zasad lojalnej współpracy, dialogu, wzajemnego szacunku oraz wzajemnego wsparcia powstrzymywał się i powstrzymuje się od wykonania tej konstytucyjnej kompetencji. Niemniej, jeżeli praktyka progresywnego aktywizmu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polegająca w szczególności na wkraczaniu w wyłączne kompetencje organów państwa polskiego, na podważania pozycji Trybunału jako najwyższego rangą aktu prawnego w polskim systemie prawnym, na kwestionowaniu powszechnej mocy obowiązującej i ostateczności wyroków Trybunału, wreszcie na poddawaniu wątpliwości statusu sędziów Trybunału, nie zostanie zaniechana. Trybunał nie wyklucza, że skorzysta z rzeczonej kompetencji i podda ocenie wprost zgodność z konstytucją orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, włącznie z usunięciem ich z polskiego porządku prawnego. Bardzo dziękuję. Dziękuję sędziemu sprawozdawcy za przedstawienie motywów wyroku.